Takiego pięknego kurczaka przygotowałem na małą rodzinną uroczystość. Miało być prosto, pysznie i zdrowo. Surowiec to kurczak pastwiskowy, pochodzi z super eko hodowli. Nie tani, ale za jakość trzeba płacić. Jest ogromny, ponad 4 kg. Odcinam szyję i końcówki skrzydeł. Wycinam z niego wszystkie kości, zaczynając od cięć na karku. Robię 2 nacięcia wzdłuż kręgosłupa i podążam w dół po korpusie. To precyzyjna i żmudna część działań, wymagająca bardzo ostrego noża, którym można się zaciąć. Najtrudniej z nogami i skrzydłami. Od środka i od zewnątrz przyprawiam solą, pieprzem, tymiankiem i ostrą papryką. Sól 15 g na kilogram, resztę wedle uznania i indywidualnych potrzeb. Po natarciu przyprawami chowam do lodówki na 1 do 2 dni. Następnego dnia układam filet kurczaka na ruszcie. Przykrywam drugim podobnym. Tworzę w ten sposób klatkę. Brzegi związuję sznurkiem. Pozwoli to kurczakowi zachować formę i umożliwi jego obracanie. Najłatwiej obrabiać cieplnie będzie w piekarniku lub na grillu 170 stopni. Ja użyłem wędzarni, która potrafi rozgrzewać się do 150 stopni. Dlatego, że do wanienki na kapiący tłuszcz wlewam butelkę domowego piwa i sypię trochę rozmarynu. Ich aromaty wspaniale wzbogacą kurczaka i jednocześnie parujące piwo chroni przed wysuszeniem. Kurczaka można już wkładać przy 100-120 stopniach Celsjusza. Najpierw grzbietem do góry, tam gdzie rozcięcie, po to by soki nadmiernie nie wypływały. W najgrubsze mięso wbijam termometr. Temperatura wewnątrz powoli rośnie. Cel to 75 stopni Celsjusza. Kolor kurczaka zaczyna się zmieniać. Obracam na drugą stronę dopiero blisko końca. Wtedy też zamykam kominek, który otworzę, gdy będzie już gotowe. Aromaty z wędzarni są bardzo obiecujące. Koniec grzania, kurczak niech stygnie, a ja teraz wyłączę generator dymu. I zostawiam tak na 10 minut. Chcę dodać odrobinę aromatu wędzenia.
Sama radość. Niech przełknę. Za duży kawałek wziąłem. Aż mi po brodzie cieknie. Soczysty, pachnący, ciepłe piwo. Ja lubię ten aromat, jeżeli wiecie, o czym mówię. Jak się go podgrzeje tak bardzo mocno, to się ładnie w potrawę, zwłaszcza w mięsiwo wtapia. Nawet mam taki cykl na kanale Piwo i Mięsiwo, do którego zachęcam. Rozmaryn to jest też ten aromat, który jest tutaj wyraźnie wyczuwalny. No i na koniec ta niewielka, bo niewielka nuta dymu, która na ostatnią chwilę, kiedy kurczak stygł, weszła i delikatnie to ubarwiła. Naprawdę pyszna rzecz. No muszę sobie jeszcze kawałeczek, bo mi ślinka cieknie. Niam. Rodzina już czeka, muszę podać, ale powiem wam tak, nie ma to jak zrobione w domu, bo własnymi rękoma zawsze zrobi się tak jak się chce i dodaje się do mięsiwa tylko to, co się chce. A jak jeszcze do tego dochodzi zacny surowiec, to już lepiej być nie może. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli możecie, to róbcie domowe wyroby. Bardzo do tego zachęcam. Na razie. Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.